Hejka! Witam się bardzo serdecznie z Wami z Nowego Starego Domu razem z moją solenizantką, która kończy 10 lat, to już wiecie, poważne sprawy, a korzystając z pięknej pogody, bo jutro ma zacząć się już gorsza, ma zacząć padać, to chcemy Wam pokazać parę takich fajnych miejsc w naszym ogrodzie, co się zmieniło, co pięknie rozkwitło, a co niekoniecznie, także zapraszam Was do oglądania. Hej! Mamy końcówkę sierpnia, więc lato zbliża się powoli do końca. Dostaliśmy trochę tutaj fajnych roślin od Marysi i będziemy zaraz sadzić. Co tutaj mamy? Mamy floksy. Jak wiecie, kilka floksów mamy na dole, natomiast mamy ich tam zdecydowanie za mało, a wiosną jak one kwitną jest pięknie, więc zaraz je dosadzimy na dole. Tutaj mamy irysy i cytrynowe i miodowe. Marysia to w ogóle powinna prowadzić szkółkę, bo ona po prostu tak fenomenalnie te rośliny nam zawsze przygotowuje, że to jest niesamowite. Mamy opisane, na jakim stanowisku, co to jest i tak dalej. Także my dzięki temu cały czas się uczymy. Poza tym mamy cały worek piwoni, gdzieś mi na chwilę zniknęła, zapomniałem nazwy. Mamy cały worek piwoni. Jak wiecie, mamy dwie piwonie, które dopiero co sadziliśmy, więc one w tym roku jeszcze tak słabiutko kwitły, ale wydaje mi się, że w kolejnym roku będzie już dużo lepiej. I teraz tak, gdzie te piwonie posadzimy? Bo irysy i floksy to za chwilę, natomiast piwonie będziemy chcieli posadzić tutaj. Już tu oto wykopałem im odpowiednią dziurę. Całą ziemię wyciągnąłem, bo nie chciałem, żeby mi się tu pomieszało z tym zębkiem. Mimo że ten sezon był dość deszczowy, to ostatnie 2 tygodnie nie było deszczu i zrobiło się trochę sucho. Więc tak, zalaliśmy tutaj najpierw tą dziurę wodą, teraz dopiero porozkładamy ładnie te piwonie, zasypiemy taką świeżą ziemią, którą przebraliśmy wstępnie z kamieni. No i co? I będziemy czekać, jak będą nam pięknie rosły. Tutaj mamy wisterię, no wiecie, to jeszcze nie jest ten efekt, który widzieliście na wizualizacjach z filmu o wisterii, ale tak, mamy tutaj wisterię, którą dostaliśmy od Marysi. Ona to jest ta, która na 100 000% będzie nam kwitła, bo Marysia kupiła ją kwitnącą, więc nawet jeżeli reszta naszych roślin, czyli te, które zakupiliśmy, znaczy Norbert zakupił, bo on ma, wiecie, te problemy z kompulsywnymi zakupami roślinnymi, zakupił przez internet, nawet jeżeli one nie będą kwitły i nie zakwitną też te wisterie od mojej teściowej, pozdrawiamy mamy Bogusię bardzo serdecznie, to zawsze jest ta baza tej wisterii od Marysi, która nam zakwitnie. I patrzcie, jak ona nam to już pięknie oplotła, tą naszą jabłonkę, która ona już w momencie, kiedy kupiliśmy nowy stary dom, była w takim średnim stanie, no ale teraz już widzicie, no ona już całkiem, no ona już generalnie dawno nie żyje, więc zastępuje ją wisteria. One się bardzo ładnie tutaj plotą, więc liczę na to, że jak już będzie takim, wiecie, starszą rośliną, to będzie na tyle mocna, że nawet jeżeli ta nasza podstawa już, wiecie, nie będzie niczego trzymała, to ona sama w sobie zachowa przynajmniej jako taki ten kształt. Tutaj pokażemy Wam rzecz, którą zmieniliśmy, bo zabrakło doświadczenia na początku. Tutaj mieliśmy klon japoński, on wiecznie nam przysychał. Słońce go przypalało i te liście miał takie, no dosłownie spalone. I zrobiliśmy podmiankę, trafiliśmy taki fajny okres, że było miesiąc praktycznie częstych opadów i nawet to nam wyszło, mimo tego, że zrobiliśmy to w środku lata. Tutaj w miejsce tego klonu japońskiego posadziliśmy miskanta. I tu mu bardzo, bardzo pasuje, bo się przyjął i ładnie wygląda. Natomiast klon trafił przed dom, zaraz go Wam pokażemy.
Z tego bardzo słonecznego miejsca przenieśliśmy ten klon, tutaj ma taki półcień, tylko ma kilka godzin słońca i to do tego takiego częściowo przesłoniętego przez sosnę i już od razu widać, że wygląda o wiele lepiej. Te listki, które były przypalone, one w zasadzie sobie w większości już pospadały, natomiast odbija, przyjął się i na pewno to będzie zdecydowanie lepsze miejsce dla niego, po prostu tam było za dużo słońca. Tu chciałam Wam tylko na sekundkę, dosłownie sekundkę pokazać Wam nasze hortensje, bo wyglądają fajnie. Ja wiecie, czasami je tam trochę rzucę im jakieś fusy po kawie, żeby trochę im tak wiecie, wspomóc, ale nie no, pięknie wygląda. Z takich rzeczy, które będziemy na pewno zmieniać, ja bardzo krótko ją przycinałam, ale ze względu na sąsiedztwo miskanta, który szaleje po prostu, stwierdziliśmy, że będziemy je formować na wyższe rośliny, więc jak będzie czas już na przycinanie hortensji, na pewno będę je przycinała sporo wyżej, żeby cały ten nasz krzak poszedł do góry. Dzisiaj jeszcze dwa słowa na temat naszych metasekwoi. Mamy tutaj dwa takie drzewa, które posadziliśmy już jakieś 2-3 lata temu. Jeśli chodzi o nasze metasekwoje, ja jestem mega z nich zadowolony. Wyglądają one przepięknie. Wszyscy, którzy nas odwiedzają, zawsze zwracają na nie uwagę, bo to są nietypowe drzewa. Wiem, że jest to odmiana obca, nie polska. Nie zmienia to jednak faktu tego, że ja je uwielbiam, dlatego mamy ich więcej u nas. I teraz ważna rzecz. Jest to odmiana szczepiona Gold Rush. Często nazywana też lisim ogonem. Dlaczego lisim ogonem? Bo ona ma często takie wypusty z dołu, które wyglądają trochę jak lisi ogon. Nawet tutaj będzie lepiej to widać. Po prostu od głównego pnia odrasta taki lisi ogonek. Powiem tak, mógłbym go tak naprawdę przyciąć i prowadzić tą główną pierwszą roślinę na pniu, ale czy mi to przeszkadza? Chyba nie. Powiem Wam, bardzo je lubię, przepiękne są, bardzo ładnie rosną, uwielbiam ten ich żółty kolor już wczesną wiosną, to jest taki charakterystyczny akcent w ogrodzie, a dodatkowo teraz też wygląda to bardzo ładnie. Wiele osób się zastanawia, czy te listki, czy to igiełki, czy listki, bo to jest to taka tak naprawdę żywa skamielina, to jest troszkę tak pomiędzy listkami i igiełkami. Natomiast wiele osób się zastanawia, czy to opada na zimę. Tak, to opada na zimę. To nie jest roślina zimozielona, to opada na zimę, ale wczesną wiosną już się zieleni i ten złoty kolor wygląda naprawdę ładnie. Poza tymi dwoma starszymi drzewkami, które tutaj mamy, dosadziliśmy tutaj ten szpaler. Tak jak pamiętacie, mieliśmy dużą zagwozdkę, bo ja się zastanawiałem, żeby to zrobić po dwóch stronach, natomiast wygrał pomysł Basi, bo praktycznie wszyscy też go poparliście, żeby ten szpaler zrobić z jednej strony. Te sadzonki jeszcze nie wszystkie super duże przyrosty mają, ale wydaje mi się, że wszystkie się przyjęły. No oczywiście pilnuję je, żeby podlewać, bo to jednak przy sadzeniu czegoś późną wiosną to naprawdę trzeba zwrócić na to uwagę, żeby podlać. Jeśli będą wyglądać tak jak tamte, to będę super zadowolony i wydaje mi się, że efekt jest taki, jak chciałem uzyskać. Pokażę Wam jeszcze jedną metasekwoję, która już też jest w odmianie karłowej, ale troszeczkę inna odmiana to nie jest Gold Rush. Tutaj mamy tą drugą metasekwoję. Wiecie co, tak naprawdę po tym jak z tamtych dwóch pierwszych byłem bardzo zadowolony, następnie dosadziłem tą. Co ciekawe, ona już nam jakieś 40-50 cm przyrosła. Będę ją formował. Ta nie będzie taka jak tamta, nie pozostawię jej samej sobie, tylko ją będę formował, żeby rosła bardziej w taki bardziej krzewozdobny, żeby nam nie urosła tutaj za duża, ale jakoś metasekwoje wybitnie u nas im pasuje. Chyba pasuje im po prostu rodzaj gleby, jaki mamy, bo naprawdę nieźle one rosną. Na rondzie wiele prac nie było wykonywanych, może nie do końca nie było wykonywanych, bo żeby obciąć wszystkie przekwitłe kwiaty róży, to było sporo roboty, sporo też krwi niestety, ale tak, przycinałam ją 2 razy, ostatnio też wszystkie te przekwitłe kwiaty zostały zlikwidowane. Jak widzicie, ona znowu wypuszcza całe takie
pączki, więc znowu będzie nam kwitła. O, widzicie, jest tego mnóstwo, także czekam na kolejne już kwitnienie, bo jak tylko ścinacie przekwitłe kwiaty, to ona znowu odbija. Jeżeli chodzi o lawendę, to ona też już wymaga cięcia. W tym roku chcę z tych kwiatów zrobić takie, wiecie, woreczki zapachowe. Także no jeszcze trochę tutaj zabawy nas czeka. Tutaj nasza rabata naprawdę się rozszalała i wszystkie liliowce, budleje bardzo ładnie rosną. To jest też takie miejsce, które cieszymy się bardzo, bo wykorzystują dzieci. Postawiły tutaj swój namiot, mają piękny widok. A przy okazji tej ładnej zieleni już są trochę osłonięte, także naprawdę fajna miejscówka. Jak widzicie, nasze truskawki są już skoszone. Należy to zrobić do 2 tygodni od owocowania. Generalnie czemu trzeba to zrobić? Bo ogranicza to rozwój wszelkich chorób, jeżeli chodzi o te owoce. Natomiast to nie jest tak, że my jesteśmy pozbawieni truskawek, bo w naszym tropikalnym gąszczu jest tych truskawek jeszcze sporo i można sobie tu wpaść i się troszeczkę nimi poraczyć. Najbardziej lubię truskawki, które są tam kawałeczek dalej, bo one są wielkości truskawek, a smaku poziomkami. A tutaj jest nasz potwór, bo o ile w zeszłym roku nasze dynie zajęły całą część tutaj tej skarpy przy szklarni, to w tym roku ona po prostu rozszalała się po całości. Jak widzicie, owoce są już naprawdę spore. Tu są jakieś 2 odmiany. Ja nie do końca jestem pewna, jakie to są odmiany, bo trochę na dziko to wysiewaliśmy, ale tak, te są takie, widzicie, takie jakby spękane, jaśniejsze, natomiast tu jest taka dynka ładna, pomarańczowa. O. Pewnie jak będę jak będę coś z nich robiła, to wezmę, wygoogluję, co jest do czego i jak się z tym, ale wiecie, no ja generalnie nie jestem w stanie przerobić tego wszystkiego, więc na pewno będziemy mieli jakieś rzeźbienie w dyniach w sezonie około, wiecie, w listopadzie. Także owoców jest sporo, na pewno będę robiła jakieś kremy z dyni, ale no nie aż tyle. Z dynią jest taka śmieszna sytuacja, że mamy ją również tam od strony sąsiada przy ogrodzeniu. Nie wiemy, w jaki sposób tam się znalazła, zapewne jakieś resztki tych rzeźb dziewczyn z zeszłego roku tam trafiły i pięknie nam wyrosła. Także dyni mamy w opór, a teraz zapraszam Was na dziką stronę działki, tam parę następnych rzeczy. Tu to widzicie naszą altanę, gdzie odbywają się wszystkie takie, wiecie, plenerowe imprezy. W najbliższym czasie, tak jak wspominałam, szykują nam się urodziny Natalki, które właśnie tu będą miały miejsce. I tu jest rzecz, która mi się mega podoba, połączenie tych miskantów z jeżówkami. Teraz stwierdziłam, że trochę dosadzamy tutaj poniżej tych miskantów, robimy takie niższe piętro z tych jeżówek, bo wydaje mi się, że to połączenie tych kwiatów takich kwitnących z tymi trawami wygląda bardzo fajnie. Po tej stronie naszego stawu posadziliśmy irysy cytrynowe od Marysi. Generalnie irysy to są rośliny, które spokojnie możecie sadzić właśnie przy zbiorniku wodnym albo nawet w wodzie stojącej. Doskonale sobie tutaj poradzą. Lubią takie, wiecie, mokre podłoża. No fajnie, trochę nam przełamie tutaj kolorem tą bardzo zieloną część naszej skarpy. A te miodowe znowuż planujemy na drugą stronę. Po jakimś czasie wreszcie doszliśmy do tego pomysłu, jak możemy tą dziką działkę częściowo ucywilizować, żeby jakoś z tego korzystać. I powiem Wam, że najlepsze rozwiązanie, jakie znaleźliśmy, to jest po prostu kosimy sobie 2-3 takie ścieżki, czyli na przykład tutaj mamy przez ten burz dookoła przekoszoną ścieżkę i jedna idzie w prawo i później dochodzi tam do tyrolki, do głównej części działki, druga natomiast idzie tu w lewo i dochodzi do stawu. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo dookoła jest ładnie
zielono, wszelkiego rodzaju dzikie kwiatki mogą rosnąć i wygląda to naprawdę fajnie. Jest to taki mega bush, a z drugiej strony możemy bardzo fajnie z tego korzystać, bo czy chcemy się przejść na spacer, czy dzieciaki chcą sobie tu rozbić namiot, czy idziemy na kajaki, pokażemy Wam, jak fajnie tutaj z tej strony to wygląda. Przy okazji mamy sporo tutaj różnego rodzaju starych drzew, które zaraz będziemy zbierać i wykorzystywać na opał, bo przez to, że mamy taką dużą działkę, a dużo drzew, szczególnie tutaj nad rzeką, możesz tam, Basia, pokazać u góry, to wszystko, co jest nad rzeką, po prostu usycha i się przewraca, więc to, co już się nie nadaje, leży przewrócone, zbieramy, sprzątamy, czyścimy. Zresztą prawie cała rzeka jest pełna takich różnych pni. To, co jest tutaj w miarę blisko, to staramy się troszeczkę posprzątać, ogarnąć. Dużo też sprzątają i wycinają kajakarze, dlatego że cały czas tutaj są też te spływy kajakowe teraz w sezonie, więc kajakarze sobie też, ci, którzy prowadzą spływy, obcinają te pnie i spływają, więc naprawdę fajne miejsce. Powiem Wam tak, że natura sobie ze wszystkim poradzi. Normalnie jakbyśmy tutaj chcieli nasadzić tyle ładnej zieleni, to ile by nas to kosztowało pracy, natomiast tutaj natura przepięknie sobie poradziła, wygląda to naprawdę super. Okej, to wszystko, co mamy dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, bo nam jest ogromnie miło, że postanowiliście poświęcić go na wizytę u nas. No cóż, mogę więcej powiedzieć, lato się kończy, zaczyna się jesień, nowa pora roku, nowe wyzwania, nowe tematy, także wypatrujcie filmów od nas, a tymczasem żegnam się z Wami serdecznie. Pamiętajcie, żeby ten film polubić, wiecie, kliknąć łapkę w górę. Teraz jest też taka nowa opcja, jeżeli nas oglądacie na telefonie, Hype, powoduje to, że film trafia do szerszego grona, także gorąco Was zachęcam, żeby nacisnąć tam taki magiczny guziczek, a tymczasem do zobaczenia. Pa!